10 największych statków na świecie. Miejsce 10. USS Zumwalt. USS Zumwalt jest pierwszym niszczycielem rakietowym typu Zumwalt. Wszedł do służby w 2016 roku i jest symbolem nowoczesnej technologii i innowacji w marynarce wojennej USA. Długość okrętu to 190 metrów, a szerokość 25 metrów. Jego pełna wyporność wynosi 15 000 ton, co czyni go największym niszczycielem na świecie. Początkowo planowano zbudować 32 okręty, ale program został ograniczony. Ostatecznie zbudowano tylko 3 jednostki: USS Zumwalt, USS Michael Monsoor i USS Lyndon B. Johnson. Cały program niszczycieli Zumwalt kosztował $22 miliardy. Koszt wybudowania jednego okrętu wyniósł około 7,5 do 8 miliardów dolarów. Okręt został zaprojektowany w celu prowadzenia walki lądowej i morskiej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Zumwalt ma charakterystyczny kadłub wykonany w technologii stealth. Jest wyposażony w systemy rakietowe Tomahawk, ESSM i rakiety przeciwlotnicze, a także działa 155 mm Advanced Gun System. Napęd stanowią turbiny elektryczne, co umożliwia cichą i wydajną eksploatację. Maksymalna prędkość okrętu to 30 węzłów. Załoga okrętu liczy 150 osób, mniej niż w tradycyjnych niszczycielach, dzięki automatyzacji systemów. Miejsce 9. Boka Vanguard. Boka Vanguard to półzanurzalny statek do transportu ciężkiego ładunku Heavy Lift Vessel należący do holenderskiego Dockwise Shipping BV. Jest zarejestrowany pod banderą Curaçao, a jego portem macierzystym jest Willemstad. Zbudowany przez stocznię Hyundai Heavy Industries w Korei Południowej, zwodowany w 2012 roku i oddany do użytku w 2013 roku, zaprojektowany do transportu ogromnych konstrukcji morskich, takich jak platformy wiertnicze, statki czy moduły przemysłowe. Ma długość 275 metrów, szerokość kadłuba wynoszącą 70 metrów, a po ostatniej przebudowie w Chinach w 2025 roku szerokość całkowitą powyżej 75 metrów. Jest największym statkiem tego typu na świecie. Nośność statku wynosi 116 000 ton, a całkowita wyporność to 130 000 ton. Jest większy od MV Blue Marlin, który został oddany do użytku w 2000 roku i zbudowany przez stocznię CSBC w Kaohsiung na Tajwanie. Jego długość wynosi 224 metry, szerokość 63 metry, a nośność to 76 061 ton. Koszt budowy Boka Vanguard wyniósł $240 milionów amerykańskich. Jego pokład nie ma tradycyjnej nadbudówki na dziobie. Mostek sterowy znajduje się z boku, aby umożliwić przewóz ładunków dłuższych niż sam statek. Boka Vanguard może zanurzyć się na głębokość do 31 metrów, aby zanurkować pod ładunek i następnie go wynurzyć, unosząc z wody. Jest w stanie transportować całe platformy wiertnicze, FPSO, pływające jednostki wydobywcze, a nawet inne statki, np. uszkodzone supertankowce. W 2013 roku zasłynął, gdy przewiózł uszkodzony półzanurzalny rig Scarabeo 9 z Kuby do Europy. Główna powierzchnia ładunkowa ma wymiary 275 na 70 metrów. Statek jest napędzany przez 4 silniki wysokoprężne o łącznej mocy 28 500 kW, umożliwiające osiąganie prędkości do 14,5 węzła. Miejsce 8. USS Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford jest pierwszym lotniskowcem z napędem atomowym typu Gerald R. Ford
w marynarce wojennej USA. Lotniskowiec został zwodowany w 2013 roku, a do służby wszedł w 2017 roku. Długość okrętu wynosi 337 metrów, a szerokość pokładu startowego 78 metrów. Jego pełna wyporność wynosi ponad 100 tysięcy ton, co czyni go największym lotniskowcem na świecie. Koszt budowy wyniósł 13 miliardów dolarów. Lotniskowiec może przewozić ponad 75 samolotów, w tym myśliwce FA-18, drony i samoloty wczesnego ostrzegania. Napęd zapewniają reaktory jądrowe, które umożliwiają długotrwałe operacje bez tankowania. USS Gerald R. Ford wyposażony jest w katapulty elektromagnetyczne EMALS i nowoczesny system odzyskiwania samolotów AAG. Załoga liczy 4600 osób, w tym personel pokładowy i lotniczy. Lotniskowiec jest symbolem nowoczesnej technologii, zwiększonej wydajności operacyjnej i przyszłości amerykańskiej marynarki wojennej. Nie był on natomiast największym lotniskowcem w historii. Większy był USS Enterprise, pierwszy na świecie lotniskowiec napędzany reaktorami jądrowymi. Został zwodowany w 1960 roku, a do służby wszedł w 1961 roku. Jego pełna wyporność wynosiła 93 500 ton, a długość kadłuba 342 metry. Został zdezaktywowany 1 grudnia 2012 roku, a oficjalnie wycofany ze służby 3 lutego 2017 roku. Po ponad 55 latach służby, dłuższy o kilka metrów, ma być planowany nowy chiński lotniskowiec typu 004, który jest obecnie w budowie i ma mierzyć 340 metrów. Miejsce 7. Queen Mary II. Queen Mary II służy jako flagowy transatlantyk linii Cunard od kwietnia 2004 roku. To obecnie jedyny czynny statek zaprojektowany specjalnie jako transatlantyk Ocean Liner. QM2 regularnie przepływa między Southampton a Nowym Jorkiem. Zbudowano go w stoczni Chantier de l'Atlantique we Francji na projekt brytyjskiego zespołu architektów morskich pod kierownictwem Stephena Payna i zwodowano w 2003 roku. QM2 ma długość 345 metrów, wyporność 79 tysięcy ton i tonaż 149 tysięcy ton, co czyni go największym liniowcem obecnie aktywnym na świecie. Koszt budowy Queen Mary II wyniósł 780 milionów dolarów. Napęd stanowią 4 silniki diesla oraz 2 turbiny gazowe, a moc przekazywana jest poprzez zasilanie elektryczne Code-Lag do 4 podów napędowych PODS, z których 2 są ruchome, azymutalne. Queen Mary II osiąga prędkość maksymalną około 30 węzłów, co pozwala jej utrzymywać rozkład międzykontynentalnych przepraw, nawet w trudnych warunkach oceanicznych. Statek oferuje luksusową zabudowę, ponad 1300 kajut, z czego większość ma prywatne balkony. Są też apartamenty typu suite i penthouse, do tego atrakcje jak planetarium, biblioteka, teatry, spa i baseny. QM2 ma też unikalne rozwiązania praktyczne, np. schronienia dla zwierząt, kennels, co pozwala pasażerom przewozić psy i koty przy transatlantyckich rejsach. W 2016 roku przeszedł remont i modernizację, m.in. ulepszenia stref spa, salonów, restauracji oraz dodanie nowych kabin z balkonami. Statek może pomieścić 2695 pasażerów. Na statku pracuje 1253 członków załogi. W ciągu roku statek kilkadziesiąt razy kursuje głównie na trasie z Ameryki Północnej do Europy. Ponadto raz do roku linie Cunard oferują podróż Queen Mary II na ponad 4-miesięcznej trasie dookoła świata. Ceny biletów na poszczególne rejsy bardzo się różnią względem siebie. Na trasie transatlantyckiej rejs Queen Mary II zaczyna się od około $1300 amerykańskich za osobę w kabinie standardowej. Rejs dookoła świata zaczyna się od $15 000 za osobę. Najbardziej ekskluzywne apartamenty typu suite
Mogą kosztować nawet 45 000 do 50 000 dolarów za osobę. Queen Mary 2 pozostaje symbolem luksusu, tradycji i inżynierskiej perfekcji, będąc jednym z ostatnich wielkich ocean linerów, łączących funkcję przeprawy transatlantyckiej z komfortem pasażerskim. Miejsce 6. MS Vale Brazil. Vale Brazil, obecnie znany jako MS Ore Brazil, to lider floty typu Valemax. Masowiec, bardzo duży statek do przewozu rudy żelaza, należących do brazylijskiej firmy Vale S.A. Został zbudowany przez stocznię Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering w Korei Południowej, zwodowany w 2010 roku i wszedł do służby w 2011 roku. Ma długość 362 metry i szerokość 65 metrów, co czyni go największym masowcem obecnie eksploatowanym na świecie. Tonaż wynosi 190 000 ton, a nośność to 402 000 ton, co oznacza, że może przewieźć taką masę rudy żelaza przy pełnym załadunku. Zbudowany został w związku ze wzrostem transportu rudy żelaza z Brazylii do Chin. Vale zamówiła 7 statków tej serii. Całkowity koszt budowy wszystkich 7 jednostek klasy Valemax wyniósł 748 milionów dolarów. Oznacza to, że średni koszt jednej jednostki wynosił około 107 milionów dolarów. Zanurzenie maksymalne, draft, przy pełnym ładunku wynosi około 23 metrów, co ogranicza liczbę portów, w których może być obsługiwany. Pojemność ładunkowa w 7 ładowniach o sumarycznej objętości to 220 000 m3. Silnik główny to jednostka typu MAN B i W o mocy 29 260 kW. Pozwala osiągać prędkość około 15,5 węzła. MS Ore Brazil otrzymał nagrodę Clean Ship Award w 2011 roku za znaczące zmniejszenie emisji na tonę przewożonego ładunku. Według producenta emisje były mniejsze o około 35% względem starszych statków. Ze względu na rozmiar, statek może operować tylko w portach o bardzo dużej głębokości i infrastrukturze przystosowanej do odbioru rudy. Jednym z takich portów startowych jest Ponta da Madeira w Brazylii. Miejsce 5. Icon of the Seas. Icon of the Seas to pierwszy cruiser, statek wycieczkowy klasy Icon linii Royal Caribbean, zwodowany w 2022 roku i przyjęty do eksploatacji w 2024 roku. Został zbudowany w stoczni Meyer Turku w Finlandii. Jest to obecnie największy wycieczkowiec na świecie, wraz z bliźniaczym Star of the Seas, oddanym do użytku w 2025 roku, z tonażem wynoszącym 248 000 i długością 365 metrów, co czyni go największym statkiem tego typu na świecie. Budowa statku Icon of the Seas kosztowała prawie 2 miliardy dolarów, co czyni go najdroższym wycieczkowcem w historii. Statek może pomieścić do 7600 pasażerów przy pełnej obsadzie oraz posiada załogę liczącą 2350 osób. Icon of the Seas oferuje 20 pokładów, w tym 18 przeznaczonych dla gości. Na pokładzie znajduje się 2805 kabin, w tym 1405 z balkonami i 179 apartamentów. Na pokładzie znajduje się 7 basenów, w tym Royal Bay, największy basen na morzu, oraz kategorii 6, największy pływający park wodny z 6 zjeżdżalniami. Na pokładzie znajduje się Aqua Dome, przestrzeń pod szklaną kopułą, oferująca spektakle i atrakcje wodne. Icon of the Seas oferuje również Absolute Zero, lodowisko i miejsce rozrywki, oraz The Hideaway, klub plażowy z zawieszonym basenem Infinity. Statek jest napędzany skroplonym gazem ziemnym LNG i wyposażony w 6 silników wielopaliwowych Wärtsilä, co czyni go pierwszym statkiem Royal Caribbean z taką technologią. Statek rozpoczął swoje rejsy z portu w Miami, oferując 7-dniowe rejsy po Karaibach.
Miejsce czwarte TI Europe. TI Europe, dawniej znany jako Hellespont Tara, to jeden z 4 supertankowców klasy TI Tankers International, znanych także jako Ultra Large Crude Carriers. Został zbudowany w stoczni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering w Korei Południowej i oddany do użytku w 2002 roku. Statek ma 380 metrów długości i 68 metrów szerokości, co czyni go największym tankowcem na świecie obecnie używanym. Tonaż wynosi 234 tysiące ton, a nośność DWT aż 442 tysiące ton, czyli może przewieźć niemal 3 miliony baryłek ropy naftowej w jednym rejsie. Pełna wyporność TI Europe przekracza 500 tysięcy ton, co stawia go w czołówce największych jednostek pływających w historii. Jeden ze statków tej samej klasy, Hellespont Metropolis, który później stał się okrętem TI Africa, kosztował 89 milionów dolarów amerykańskich w 2002 roku. Napędzany jest ogromnym silnikiem MAN BIW, który pozwala osiągać prędkość maksymalną 16,5 węzła. Początkowo pływał pod banderą Belgii, a później został zarejestrowany pod banderą Cypru. TI Europe był przez pewien czas wykorzystywany jako pływający magazyn ropy FSO Floating Storage and Offloading Unit w Zatoce Perskiej. Statek należy do tej samej klasy co TI Asia, TI Africa i TI Oceania, tworząc jedną z najbardziej imponujących flot w historii transportu ropy. Jednak największym tankowcem w historii był Seawise Giant, mający 458 metrów długości, 646 600 ton wyporności i mógł przewozić ponad 564 tysiące ton ropy naftowej. Był tak duży, że nie mógł przepłynąć przez kanał Suezki ani Panamski. Zbudowany w stoczni Opama japońskiego koncernu stoczniowego Sumitomo w Yokosuce i oddany do służby w 1979 roku, nosił imiona Seawise Giant, Happy Giant, Yare Viking i TT Knock Nevis. Jednostka przeznaczona była do transportowania ropy naftowej z Zatoki Perskiej. Jeszcze jako Seawise Giant w 1986 został w czasie wojny irańsko-irackiej trafiony w cieśninie Ormus przez iracki samolot pociskiem Exocet i uznany za zniszczony. Uszkodzenia wydawały się tak duże, że według ubezpieczyciela nie opłacało się ich naprawiać. Jednakże pod koniec wojny w 1989 został wyremontowany. Statek zakończył swoją służbę w 2009, kiedy został odholowany do portu Alang w Indiach w celu zezłomowania. Drugim największym tankowcem w historii był Batilus o długości 414 metrów. Należał do serii 4 supertankowców zbudowanych we Francji w latach 70., a jego nośność wynosiła 553 tysiące ton. Został wycofany ze służby w 1983 roku. Miejsce trzecie Pioneering Spirit. Pioneering Spirit to statek półzanurzalny, zaprojektowany do instalacji i demontażu platform wiertniczych na oceanie. Zbudowany został w stoczni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering w okolicach Okpo w Korei Południowej dla holenderskiego przedsiębiorstwa Allseas Group z siedzibą w Szwajcarii. Zwodowany w 2013 roku i oddany do eksploatacji w 2016 roku. Jego długość wynosi 382 metry, a szerokość 124 metry, co czyni go jednym z największych statków na świecie. Wyporność statku wynosi 365 tysięcy ton podczas tranzytu i 1 000 000 ton przy maksymalnym zanurzeniu, a nośność 500 tysięcy ton. Koszt budowy wyniósł 2,8 miliarda dolarów amerykańskich. Posiada system półzanurzalny, który pozwala częściowo zanurzać pokład, aby załadować lub rozładować platformy i inne konstrukcje. Pioneering Spirit jest używany głównie do instalacji rur i platform gazowo-naftowych na szelfie kontynentalnym. Może przewozić ogromne sekcje konstrukcyjne,
które normalne statki nie byłyby w stanie transportować. Załoga statku liczy 570 osób, w tym inżynierów, operatorów i personel techniczny. Statek jest wyjątkowy pod względem stabilności i odporności na sztormy, dzięki konstrukcji półzanurzalnej. Pioneering Spirit jest symbolem nowoczesnej inżynierii morskiej i pokazuje, jak technologia pozwala realizować skomplikowane projekty offshore w trudno dostępnych miejscach. Miejsce drugie MSC Irina. MSC Irina jest największym kontenerowcem na świecie, należący do międzynarodowego przewoźnika zajmującego się transportem kontenerowym Mediterranean Shipping Company (MSC), który został założony we Włoszech w 1970 roku z siedzibą w Szwajcarii. Zbudowany w stoczni Yangzijiang Shipbuilding w Chinach i zwodowany w 2022 roku, a do użytku został oddany w 2023 roku. Długość statku wynosi 400 metrów, a szerokość kadłuba to 61,3 metra. MSC Irina należy do klasy Ultra Large Container Vessel i jest w stanie przewozić ponad 24 tysiące teów, czyli kontenerów 20-stopowych. Nośność DWT statku wynosi około 240 tysięcy ton, co czyni go jednym z najcięższych kontenerowców na świecie. Koszt MSC Irina jest częścią większej umowy, ale konkretna cena za pojedynczy statek nie jest publicznie znana. Jednakże zamówienie na 4 statki, w tym MSC Irina, zostało wycenione na $600 milionów, a koszt pojedynczego kontenerowca może przekroczyć $150 milionów. Statek jest napędzany nowoczesnym, energooszczędnym silnikiem zaprojektowanym z myślą o ograniczeniu emisji CO2. MSC Irina kursuje głównie na trasach Azja-Europa, obsługując największe porty kontenerowe świata. Statek posiada ulepszoną hydrodynamikę kadłuba i technologie zwiększające efektywność paliwową. MSC Irina reprezentuje nową generację kontenerowców 24 tysiące plus TEU, które wyznaczają standardy dla transportu morskiego. W XXI wieku jest większy od słynnego Ever Given, który w marcu 2021 roku zablokował kanał Suezki na 6 dni, powodując stratę dla światowej gospodarki szacowaną na ponad $9 miliardów dziennie. Zator w kanale Suezkim zatrzymał w tym czasie ponad 400 innych statków, w tym tankowce i kontenerowce z Azji do Europy. Po wypadku statek został zatrzymany przez władze Egiptu na ponad 3 miesiące, dopóki właściciel nie zapłacił odszkodowania około $540 milionów. MSC Irina jest symbolem rosnącej skali i nowoczesności floty kontenerowej, pozwalając przewozić ogromne ilości towarów w jednym rejsie. Miejsce pierwsze Prelude FLNG. Prelude FLNG jest pływającą platformą skraplania gazu ziemnego, Floating Liquefied Natural Gas. Należy do Shell Australia, czyli australijskiego oddziału koncernu Royal Dutch Shell. Został zbudowany przez firmę Samsung Heavy Industries w Korei Południowej, a zwodowanie jednostki odbyło się w 2013 roku. Jego długość wynosi 488 metrów, co czyni go największym pływającym obiektem na świecie. Statek ma tonaż 300 tysięcy ton, nośność 440 tysięcy ton i wyporność 600 tysięcy ton w pełnym załadunku. Budowa kosztowała $12,6 miliarda amerykańskich, choć koszt ostateczny mógł być znacznie wyższy, nawet $17 miliardów. Jest to jeden z najdroższych projektów morskich w historii. Od 2018 roku Prelude FLNG działa na polu gazowym Prelude,
u wybrzeży Australii, co umożliwia wydobycie gazu w odległych rejonach oceanicznych. Prelude FLNG może wydobywać gaz bezpośrednio z podmorskich złóż gazu. Po wydobyciu gaz jest skraplany na pokładzie w celu transportu w formie LNG. Zakład jest w stanie produkować około 3,6 miliona ton LNG rocznie. Jest wyposażony w najnowsze technologie do obsługi gazu, w tym separatory, chłodnie i rurociągi. Obsługa statku obejmuje 220 osób na pokładzie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.